Witam serdecznie. W tym filmie pokażę moją metodę na wykonanie metalowej tarczy hamulcowej do modelu motocykla. Tarcza, którą będę pokazywał, jest całkiem prosta do wykonania, ponieważ składa się z 4 elementów. Części składowe znajdują się w metalowej ramce i są połączone z tą ramką cienkimi kawałkami blaszki. Do przecięcia tych blaszek używam nożyka modelarskiego z zaokrąglonym ostrzem. Odcięcie wykonuję zawsze na twardym podłożu, np. na grubym kawałku gipsu. Chodzi o to, aby podczas wycinania części nie powyginały się. Miejsca odcięcia mają wyraźnie wyczuwalne zadziorki, które trzeba przeszlifować papierem ściernym. Ja szlifuję delikatnie, ale na tyle długo, aby na miejscach odcięcia nie dało się wyczuć żadnych nierówności. W tym modelu elementy tarcz hamulcowych mają otwory, które wykorzystałem do wyrównania. Do wyrównania dwóch mniejszych elementów wykorzystałem zwykłe drewniane wykałaczki. Wykałaczki najlepiej zakładać na przemian z 2 stron, aby części przy okazji były od razu ściśnięte. Dwa większe elementy postanowiłem po prostu ściskać palcami, a jako wyrównanie użyłem zwykłej szpilki. Wyrównanie też robiłem na przemian z 2 stron, aby obie części jak najlepiej do siebie pasowały. Trzymając cały czas wyrównane części, zrobiłem pierwsze klejenie zwykłym klejem CA typu kropelka. Kleiłem tylko w tych miejscach, gdzie nie trzymałem palcami, ale na szczęście klej CA schnie bardzo szybko. Już po chwili można było puścić części i nałożyć klej na całym zewnętrznym brzegu tarcz oraz też od środka. Zależało mi na porządnym sklejeniu, więc nie przejmowałem się, jeżeli zabrudziłem płaskie powierzchnie. W ten sam sposób skleiłem 2 mniejsze części, również używając kleju, tak aby części były dobrze sklejone. Następny etap jest najbardziej istotny w tej całej mojej metodzie, ponieważ dotyczy czyszczenia części. Mam już przetestowane i sprawdzone, że najlepiej mi się usuwa nadmiar kleju acetonem technicznym. Aceton zmiękcza i rozpuszcza klej, umożliwiając usunięcie nadmiaru, ale nie działa jak typowy debonder. Ja po prostu maczam w niewielkiej ilości acetonu zwykłe patyczki kosmetyczne i nimi czyszczę części. Po takim czyszczeniu części dalej są razem sklejone, a po nadmiarze kleju nie ma ani śladu. Mając obie części już wyczyszczone, można je razem skleić, wyrównując taką samą metodą jak poprzednio. Po sklejeniu oczywiście potrzebne jest ponowne czyszczenie z nadmiaru kleju. Czasami używam zaostrzonych patyczków Tamiya, które mają gęsto nawiniętą bawełnę. Tymi patyczkami jestem w stanie precyzyjnie usunąć nadmiar kleju z nawet najdrobniejszych detali. Mając właściwie gotową tarczę hamulcową, dla jeszcze lepszego efektu wykonałem dodatkowy tuning. Postanowiłem wykonać dodatkowe ślady na tarczy, takie jak powstają naprawdę podczas hamowania. Zamontowałem więc tarczę do szlifierki i używając grubego papieru ściernego wykonałem zadrapania. Gotowa tarcza hamulcowa prezentuje się następująco i na pewno będzie elegancko wyglądać na motorze.
Do tej tarczy przykleja się jeszcze 5. element żywiczny, ale jego wykonanie nie jest tematem tego filmu. Dziękuję za uwagę, cześć!